Cześć, witajcie. W tym filmie będziemy rozmawiać o skrzynce, która nazywa się Power Tool Case do systemu Stack & Roll. Jest to niski toolbox, niski taki tool case, połówka jakby z normalnego toolboxa z systemu. Fajna skrzyneczka do organizacji na przykład elektronarzędzi, jak sama nazwa wskazuje. Skrzynka, moi drodzy, jak zresztą cały system, posiada pewne cechy, czyli lekkie, mobilne, takie przyjemne w transporcie, świetnie się składa, fajnie się z tego korzysta i lekkie. Dwa razy bym powiedział lekkie, albo powiem jeszcze raz, bo jest to bardzo lekka skrzynka, którą zdecydowanie polecę, czy lekki system ogólnie skrzyń narzędziowych, który polecę ludziom, którzy szukają właśnie lekkich boksów. Czy to do półprofesjonalnego, amatorskiego użytkowania w domu, w garażu, na warsztacie, czy jakichś tam drobnych pracach, czy to do profesjonalnego użytkowania, bo ja osobiście użytkowuję te skrzynie odkąd je mam, nie pamiętam jak długo, można tam po filmach popatrzeć, praktycznie codziennie, z takimi narzędziami codziennymi. I muszę powiedzieć, że u mnie się to sprawdza rewelacyjnie i żadna mi się nie uszkodziła jeszcze. No żadna mi się nie uszkodziła. Więc na tle innych, które mi się uszkadzały, muszę powiedzieć, że albo bardzo je szanuję, albo po prostu nie trafiła kosa na kamień jeszcze. Albo są mocne. No i tyle. Na tyle mocne, na ile jest to potrzebne przy używaniu takich skrzynek. To sobie możecie wybrać już odpowiedź sami. Dobra. Z tyłu te skrzynie posiadają nogi, nóżki, a więc jest zawias prawie na całej długości, bo tam na środku czegoś brakuje, kawałeczka nie, ale ogólnie cała skrzynia jest mocno tutaj użebrowana i ma taki sensowny zawias. Tu są te otwory, które pozwalają załączenie, odpowiadają za łączenie kolejnych skrzynek i oczywiście te nóżki, o których już mówiłem. Można to postawić w ten sposób, ponieważ jest to walizka. Walizka nie posiada uchwytu z przodu tutaj, no i wiem, że wiele ludzi powie, że to jest niefajne. I tak, zdecydowanie, jeżeli chcemy nosić te skrzynki spięte kilka na raz i u góry pasowałoby mieć uchwyt, no to ta skrzynka nie ma uchwytu. Natomiast 3 takie skrzynie można nosić w ten sposób, nie? Za ten uchwyt tutaj z przodu. Tak samo jak organizery. Więc w kilku przypadkach nie fajnie, a w kilku przypadkach nawet i lepiej. Uchwyt też nie zabiera miejsca, które jest wewnątrz skrzynki. Tyle. Uchwyt, który tutaj mamy z przodu, to jest uchwyt dokładnie taki sam jak w organizerach. Organizery tutaj, w takim zaciemnionym troszkę miejscu. O organizerach i innych skrzyniach jest film, można sobie tam powrócić i zobaczyć dokładnie. Uchwycik również tutaj ma część gumowaną, bardzo fajnie korzysta się z tych uchwytów, takie wdzięczne, przyjemnie działające, bezproblemowe. Wszystkie te elementy tych skrzynek ogólnie bym powiedział. Uchwyty boczne, wykonane jakby w skrzyni, od spodu to tam jest jakoś jeszcze żebrowane. Pokrywa i skrzynia jest wyprofilowana, bierzemy sobie i zanosimy na odpowiednie miejsce, przestawiamy, przenosimy bardzo wygodnie, szybko i sprawnie. Fajnie to się sprawdza również. Zapięcia, które można tam odpiąć delikatnie albo takim konkretnym ruchem, wtedy one się odblokowują, pręty sobie odpadają tam na dół. Mamy to otwarte, gotowe. Po otwarciu ukazuje się nam uszczelka, moi drodzy, która ma łączenie w tym miejscu, akurat w mojej skrzynce. Uszczelka odpowiada nam tutaj za szczelność na poziomie IP54, więc skrzynka jak na skrzynię, system skrzyń półprofesjonalny, myślę, że zapewnia tutaj taką szczelność na odpowiednim poziomie, nie? Na te wszystkie zabrudzenia, wilgoć i tak dalej. Mamy organizer, w każdej skrzynce ten organizer się znajduje, 1 sztuka i w każdej skrzynce znajdują się 2 przegrody. Skrzynka ma nieregularny kształt wewnątrz. Dużo tu jest różnych dziwnych wypustów, wytłoczeń, jakichś przeżebrowań, podpórek i tak dalej, żeby to umieścić. Można to, moi drodzy, sobie fajnie wykorzystać na przykład na to, że mamy tutaj miejsce, no nie? Może z górnego ujęcia. Styk. Można sobie to fajnie wykorzystać, jeżeli potrzebujemy schować dziwny kształt narzędzia jakiś, coś, co normalnie nie wchodzi do ograniczonych prostokątnych skrzynek, ale jest to przeszkodą, jeżeli chcemy wykorzystać tą skrzynkę na wkład piankowy. Trzeba mieć pełną świadomość tego, że tu będzie kłopot ładnie wyciąć wkład piankowy. Natomiast jak już go wytniecie, to potem można to powielać od szablonu. Ja takie coś pokazywałem w filmie z wkładami piankowymi do skrzynek Hikoki
do których sam sobie wkłady tam wykonywałem i tego wykonałem w pierony i to bardzo szybko, nie? Także można również w ten sposób sprawnie zadziałać. Dobra, przegrody Wam też pokażę, bo one są dość specyficzne, takie nieregularne przegrody i one zawsze pasują w jedną stronę, aczkolwiek w obydwu miejscach ta sama przegroda, nie? Górą tutaj się trzymają, dołem mają miejsce, które nie pozwala, żeby to się przesuwało, takie gdzieś na 2,5, może 2,5 cm podniesione wypustki, żeby się nie przesuwała przegroda. Bardzo ciekawa funkcjonalność małego organizera, który jest wykonany w ten sposób, że tutaj w klapce jest odlane zapięcie, pstryk i otwieram. Organizerek ma tutaj pewną delikatną blokadę, bo można ją przełamać i otworzyć szerzej, jeśli jest taka potrzeba. Organizerek, moi drodzy, jest podzielony z automatu już na przegródki, jak widać na załączonym obrazku. Organizerek ma rewelacyjną funkcjonalność, ponieważ pasuje se tu. No i tyle. I można otworzyć, on nam nie spada. No nie, jeżeli potrzebujemy jakieś wyciągnąć narzędzia, potrzebujemy być może go tak transportować, no bo nie mamy za bardzo miejsca. Wiemy, że się nam to nie otworzy, nie odepnie, mamy to sprawdzone. W zależności pewnie od ciężaru, jak nawalicie tam pełno wierteł, może być różnie. To jest tylko klips, nie? Aczkolwiek trzymający sensownie tutaj. Myślę, że bez problemu. Można w ten sposób używać. Dobra, jeszcze jedną rzecz pokażę, bo ten organizer pasuje do każdej jednej skrzynki systemu. I mi osobiście bardzo by pasował tutaj jako takie uzupełnienie organizerka, nie? Niewielkiego. Też fajnie. Tak, albo organizerek uzupełnieniem skrzyneczki, nie? Czyli mamy tu jakieś narzędzia, jakieś akcesoria, a tutaj mamy dodatkowo coś jeszcze. Fajny system. Muszę Wam powiedzieć, że taki wdzięczny, jeżeli chodzi o sposób pakowania, sposób transportu, używania tego. Bardzo fajny. Półprofesjonalne skrzynki wyposażymy sobie w półprofesjonalne elektronarzędzia, bateria, ładowarka, druga bateria i zszywacz Worksa. Będzie testowany, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze chwilkę czasu potrzebuję, żeby go ogarnąć i Wam nakręcić. I tak to wygląda. Jeszcze kupę miejsca tam mam w środku na inne akcesoria, więc mogę w ten sposób się tam fajnie organizować z różnymi akcesoriami czy zestawami niewielkimi, jakichś tam elektronarzędzi, być może innym zestawem narzędzi, który akurat mi pasuje w tak niewielkiej skrzynce. Jeżeli macie jakieś pytania, raczej bym odsyłał do strony producenta, tam pewnie i wymiary i jakieś szczegóły tam sobie doczytacie, ale jak macie coś do mnie, no to śmiało piszcie w komentarzach. Jeżeli macie opinię już na temat systemu Stack & Roll swoją, no to również piszcie w komentarzach, a jak ktoś ma jakieś tam wątpliwości, to polecam sobie przeczytać czasami komentarze, ponieważ widzowie też dużo cennych informacji dorzucają do każdego z moich filmów. W tym filmie to wszystko. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się. Hej!